Hej, witam Cię z Wami na moim kanale, zapraszam na filmik. Dzisiaj filmik z projektem Denko, który jest ogromniasty. Mam nadzieję, że zmieszczę się w 20 minutach. Zaczynam od razu, żeby nie przeciągać. Kilka miesięcy, co nie nagrywałam, uzbierało mi się oczywiście mnóstwo pustych opakowań po rzeczach, które są naprawdę bardzo, bardzo fajne, więc muszę o nich wspomnieć. Na wstępie oczywiście mój ulubiony suplement, czyli kolagen, który stosuję od bardzo długiego czasu. Więcej o nim mówiłam w innych filmikach, więcej znajdziecie na stronie. Nie będę się tutaj wymądrzała. Uważam, że kolagen świetnie wpływa na wygląd skóry, paznokci, że są takie mniej łamliwe i na pewno płytka paznokciowa jest płaska, nie jest jakaś taka nie ma tych zgrubień. Dodatkowo świetnie tutaj mi się wydaje, włosy odrastają, których nigdy nie było w takich miejscach. Tak jak mówię, skóra nawilżona, stawy bardziej naoliwione. Mam nadzieję, że jakieś jeszcze tam ma pozytywne wpływy na cały mój organizm. Następnie, słuchajcie, Vitaflora, i to jest też firma Felgard, bardzo lubię te kapsułki, miałam inne, wróciłam do nich. Uważam, że świetnie wpływają na to, robią robotę najzwyczajniej w świecie. Dodatkowo zauważyłam, że według mnie ochraniają również przed jakimiś takimi przeziębieniami, że wzmacniają ten układ odpornościowy. Bardzo, bardzo się polubiłam. Następnie zaczęłam stosować olej z kryla. Tutaj akurat mam 2000 mg, to jest omega-3, EPA, DHA i astaxanthan. Tak, to chyba się nazywa, tak strasznie długa nazwa i tak ślabizuję, bo nie mam okularów tutaj ze sobą jak zwykle, chociaż bardzo mi byłyby potrzebne, to akurat nie wzięłam. Słuchajcie, to są kapsułki, jest tutaj 120 sztuk, ja stosuję je 2 dziennie. Mają wpływać pozytywnie właśnie na metabolizm, również wzmacniając odporność, na to, żeby bardziej wpływają na to, że serce lepiej pracuje, że układ krążenia właśnie lepiej pracuje, że skóra lepiej wygląda. No, być może to jest prawda. To jest moje już któreś z kolei opakowanie i stosuję nadal i będę stosowała, dlatego że mam wrażenie, że to jest prawda. Jedyny minus tych kapsułek to jest taki, że niestety one tak przyjemnie pachną, ale ona potem ten zapach mi nie przeszkadza w ciągu dnia, żeby nie było. Następnie skrzypowita, to są kapsułki, które stosuję od bardzo dłuższego czasu i lubię bardzo. Następnie pokażę Wam mnóstwo mam produktów do demakijażu. Ulubione produkty to jest ta Bielenda Expert czystej skóry, to jest fizjopłyn micelarny, ukojenie. To są 2 opakowania, na pewno zużyłam. Świetny produkt, ja stosuję płyn micelarny do domywania makijażu. Mój ulubiony płyn również Simple, ale nie będę już do niego wracała, ta wersja niebieska, ponieważ ten z Bielenda bije go na łeb. Chociaż ten też jest świetny oczywiście. I teraz tak, płyn dwufazowy z Mincer Pharma, o którym Wam ostatnio wspominałam. Fantastyczny produkt do domywania makijażu, do zmywania maskar, eyelinera, wow. Bardzo delikatny, świetny. Również tym można sobie domywać świetnie makijaż oka, także też Wam polecam. Naprawdę, jeżeli macie delikatne oczy, to nic Wam nie zrobi, żadnej krzywdy. Oczywiście naprawdę ukojenie przynosi. Ja oczywiście płyn micelarny zawsze zmywam wodą. Następnie świetny żel, o którym wiecznie wspominam u mnie w filmikach, to jest firma Aven. Kupuję raz tam pi razy drzwi na 9 miesięcy, mi starcza takie opakowanie. Ten żel stosuję do demakijażu oczu, świetnie rozpuszcza, sama rozpuszczać. Następnie u mnie nowość, ale to już teraz stosuję drugie opakowanie, niesamowicie wydajny produkt, to jest Dermatica i taki żel myjący. Wystarczy tego żelu dosłownie kropelka, rozcieńczyć tutaj w dłoni i domywać twarz. Uwielbiam ten produkt, nie podrażnia, chociaż nie stosuję go właśnie codziennie, dlatego że zauważyłam, że ewentualnie jego zbyt częste stosowanie może podrażnić, więc stosuję go na przykład 4 razy w tygodniu. Uważam, że przyczynia się do świetnego oczyszczenia skóry. Wow, jestem pod wielkim wrażeniem. Następnie 2 produkty, do tego już nie będę na pewno wracała, bo mam coś lepszego. The Inky List to był balsam taki myjący, świetny balsam, stosowałam go przez bardzo długi okres. Wkurzało mnie trochę to opakowanie, bo nie można było wycisnąć jakoś jego sobie porządnej, takiej małej ilości, tylko tak jakoś zawsze za dużo go wyciskałam. Ale świetny produkt do domywania. Na razie mówię, mam coś innego, co uwielbiam, a mowa właśnie o nim teraz, czyli ten Caprea. Świetny produkt do demakijażu, to jest taki bardzo naturalny produkt, kupuję go na Amazon. Dosyć drogo wychodzi, ale jest bardzo wydajny. To jest takie mleczko, ja rozprowadzam na twarzy, potem zmywam
szmatką z ciepłą wodą. Jestem bardzo zadowolona. A ten żel właśnie stosuję jako taki domywacz po. Także moje zmywanie twarzy wieczorne to jest taka kilkuetapowa pielęgnacja. Patrzę, że z tych takich produktów do demakijażu to wszystko, więc przechodzę do pokazywania Wam produktów do pielęgnacji. Świetny olejek z pestek śliwki. To jest firma Resibio, o ile się nie mylę. Teraz tutaj nie wiem, mam tak malutkie literki, a nie wzięłam okularów jak zwykle ze sobą. Świetny olejek, bardzo mi się dobrze sprawdzał. Dosłownie kropelka wystarczy. Bardzo dobrej jakości, tak jak mówię, i on naprawdę robił świetną robotę i będę do niego na pewno wracała. Jeżeli go znajdę na półce, to na pewno go kupię albo w polskim sklepie, albo gdziekolwiek, bo jest świetny i bardzo Wam polecam, bo jest bardzo dobrej jakości olejkiem. Chyba powiedziałam to 15 raz. Uważam, że przyczyniał się do świetnego wyglądu skóry, szczególnie w rejonie, szczególnie w rejonie szyi. Świetnie ją nawilżał, zostawiał bardzo mega taką natłuszczoną. Następnie krem, o którym Wam wspominałam setki razy, Ceramidin Dr. Yard Plus. Świetny krem z ceramidami. Świetnie nawilżał skórę również w okolicy szyi i dekoltu. Bardzo trzeba jego malutko nakładać, nie nakładać go dużo, bo inaczej mnie robi jakieś przedobrzenia na skórze, także musiałam z nim bardzo uważać. Następnie świetny krem z ceramidami. Ja ostatnio mam skórę suchą, po tym jak stosuję przez bardzo długi okres już tretinoinę, więc ta skóra jest przesuszona w rejonach, w wszelkich rejonach. I bardzo mi się takie kremy z ceramidami sprawdzają. Tu jest akurat Atopalm, to jest ten ich słynny krem, o którym też wspominałam kilka razy chyba w swoich filmikach. Krem był mega nawilżający, ostatecznie wylądował na skórze dekoltu i szyi, bo tam naprawdę robił fantastyczną robotę. Niestety w strefie T powodował u mnie przez dłuższy okres stosowany właśnie przedobrzenia, także musiałam zaprzestać jego stosowania. Ale mam teraz świetny krem z ceramidami właśnie z firmy Dermatica i jestem bardzo zadowolona. Następnie krem, który stosuję na noc od miesięcy i to jest Dermatica. Wróciłam z podkolonym ogonem, tak jak wcześniej stosowałam tam tretinoinę, którą kupowałam na jakiejś stronce, tak wróciłam do takiego kosmetyku. Teraz stosuję o innym stężeniu, bo stosuję 0,1%. Wow, kosmetyk petarda, nie będę do niczego innego wracała już. Póki istnieje ta stronka, to na pewno będę tam wiernie sobie, będę wierna temu kosmetykowi. Następnie świetny krem przeciwsłoneczny, ochrona przeciwsłoneczna 50+, to jest firma Heliocare, to jest krem mineralny, który stosuję od długiego bardzo czasu. Krem, który przyczynił się do tego, że skóra nie dosyć, że wygląda lepiej po jego nałożeniu, czyli makijaż się dobrze trzyma, to wpływa świetnie również na to, że makijaż wygląda na tym świeżo i trzyma się cały dzień, także bardzo, bardzo lubię, oczywiście nie powoduje żadnych podrażnień i świetnie chroni oczywiście skórę, to też jest najważniejsze chyba w tym wszystkim. Następnie takie serum, ja dostałam to serum z Natasha Cosmetics, stosowałam na twarz, ale jednak u mnie lepiej się stosowało to serum na szyję i na dekolt. Seria się nazywa Retin Gold Pharmona bioaktywny złoty koncentrat napinający czy naprawiający? Napinający. Naprawdę fajny był ten kosmetyk. Oczywiście były w nim takie lekkie drobinki. Ja sobie go tam stosowałam w okolicach tutaj takich newralgicznych, gdzie były zmarszczki, tak jak producent zalecał, ale w końcu, mówię, wylądował na szyi, dlatego że w tych rejonach bardzo mi piekła skóra tutaj po nim i nie mogłam go stosować, ale na szyi i dekolcie sprawował się świetnie. Wow, skóra była mega nawilżona. Niestety mam takie właśnie niektóre delikatne rejony, że nie mogę niektórych kosmetyków stosować. No, taka jestem. Słuchajcie, następnie kosmetyk, który stosuję od bardzo dłuższego czasu już. Kilka opakowań na pewno zużyłam, to jest serum z witaminą C, 23% i kwas ferulowy. Aktualnie nie używam żadnego serum z witaminą C, być może do niego wrócę. To jest firma Garden of Wisdom. Bardzo, bardzo lubię i to było naprawdę świetny serum. Następnie dwa kosmetyki podoczne, właściwie trzy. To jest tak, świetny serum, nie wiem dlaczego nie pokazałam Wam ostatnio właśnie filmików o moich ulubionych kosmetykach, które najczęściej zużywam i używam. To jest firma Clinique, świetne serum podoczne, którego wystarczy kropelka dosłownie. Zużywam na pewno to jest moje na pewno teraz trzecie używane opakowanie. Uwielbiam, jak świetnie wpływa na wygląd skóry pod oczami, jak nawilżają. I świetny kosmetyk z Pharmony, oczywiście następne opakowanie już w akcji.
To jest A-Contour Cream, bardzo lubię ten krem. Jest go tutaj duża zawartość, na pewno starczy na kilka miesięcy dobrych. Następnie świetne płatki pod oczy, firma Berries są. Płatki z placentą, moje ulubione. Dobrze się przyklejają, świetnie wpływają na wygląd skóry. Wracam jak zawsze do nich, zawsze kupuję jakieś mega promocje oczywiście, jak tylko mi się tam kończą, to patrzę, czy jest jakaś promocja, żeby kupić je w dobrej cenie. I teraz tak patrzę, że wszystko pokazałam, co mam już do pielęgnacji, miałam do pielęgnacji twarzy na szczęście. Szybko teraz kosmetyki dowłosowe. Dowłosowo mam świetne dwa preparaty, szampon i odżywkę z firmy Plantur. To są takie kosmetyki, które mają zabarwiać lekko włosy. Teraz aktualnie już ich nie stosuję, ale zużyłam ich naprawdę dobrych kilka opakowań mojej pielęgnacji dowłosowej. Uważam, że robią robotę. Na razie mówię, stosuję coś innego, bo podoba mi się ta płukanka z Joanny i to stosuję. Tak, ale maseczkę jeszcze jedną mam i cały czas ją zużywam. Na razie aktualnie tam odstawioną, ale zużywam ją. Następnie oleje dowłosowe, które stosuję w swoich maseczkach jajecznych. To jest olej lniany, który zawsze stosuję. Tutaj mam olej bardzo dobrej jakości z firmy Olvita. To był akurat olej z czarnuszki. Bardzo lubię, uważam, że świetnie wpływa również na nie tylko pielęgnację włosową, bo również piłam ten olej. Następnie olejek ze słodkich migdałów, też robiłam do maseczkowania włosów. Uważam, że wpływają te oleje bardzo pozytywnie na ich wygląd. Następnie olej z sesa i olej, do którego wracam od lat. Bardzo go lubię, bardzo uważam, fajnie wpływa na wygląd włosów. Następnie dwie maseczki. Maseczka z L'Oreal, seria Expert. To jest ta Gold Quinoa i proteiny, Absolute Repair. O Jezus, mam w gardle. I firma Radical, bardzo lubię te dwie maseczki. Ta miała ochraniać kolor. Ja nie wiem, czy ona ochraniała w jakiś sposób, ale fajnie włosy po niej wyglądały, także bardzo ją lubiłam. I miały taki bardziej intensywny kolor, uważam, po jej aplikacji. Następnie wcierka. Tej wcierki nie zużyłam całej, dlatego że ona mi bardzo odbarwiała włosy i odpuściłam sobie po prostu. Tak, tutaj wszystko jest akurat po węgiersku, więc nic nie przeczytam, ale wiem, że było na stronie jakaś wiadomość. To jest chyba ta z chrzanem, ale nie będę się mądrowała. Następnie dowłosowo, to by było wszystko, ale jeszcze nie pokazałam Wam moich ulubionych płatków Skin Choice, które je uwielbiam i stosuję na jakieś tam wypryski, które mi się od czasu do czasu gdzieś tam utworzą w przypływie jakiegoś hormonalnego ataku. Powiem Wam tak, te płatki są świetne, to są moje ulubione płatki, one mi nigdy nie zjeżdżają, nigdy mnie nie zawiodły, a dodatkowo zauważyłam, że one też w pewien sposób wpływają na to, żeby przestać grzebać na skórze. Jeżeli macie jakiś wyprysk, nakładam to sobie i przestaję grzebać, przestaję się interesować, jaki jest stan mojego aktualnego wyprysku, bo zawsze zanika i to jest najważniejsze. Osoby, które mają problem z takim nadmiernym właśnie przyglądaniem się takim rzeczom, grzebią tam, cudują, to jest właśnie bardzo dobry sposób, bo po prostu przestają się wypryski w ten sposób robić, bo ich nie rozmnażamy. Dobra. Następnie świetne maseczki. Tutaj mam kilka maseczki z Garniera z witaminą C. Uwielbiam. Maseczka z Garniera, taka mega nawilżająca. Maseczka z Eveline, która bardzo mi się spodobała i będę ją kupowała. To jest jakaś maseczka z kwasem hialuronowym. Bardzo fajne, ma grubą taką tą szmatkę i dodatkowo starcza na całą twarz, a nie jest taką malutką maseczką. I ta jakaś, nie wiem skąd, nie pamiętam skąd ją mam, gdzieś ją zakupiłam. Mam jeszcze kilka chyba u siebie. Taka po prostu zwykła, tu ma nawilżać i w jakiś sposób liftingować, co nie wierzę. No ale miło się ją stosowało. Słuchajcie, takie maseczki dermatolodzy biją na alarm, że nie są nam w ogóle potrzebne, że to jest coś, co jest takiego w ogóle niepotrzebnego w naszej pielęgnacji, ale ja je bardzo lubię i będę stosowała, bo najzwyczajniej w świecie je uwielbiam ich działanie. Zawsze widzę, że skóra jest mega nawilżona po nich, ale to jest, mówię, tylko moje zdanie i być może mam rację, a być może rzeczywiście dermatolodzy, którzy mówią, że to jest tylko strata pieniędzy, mają absolutną rację. Któż to wie. Dobrze, i teraz kilka kosmetyków do ciała i będzie już wszystko. Bardzo lubię ten taki Slim Extreme 4D z Eveline, taki krem do wyszczuplania. Oczywiście on nie wyszczupla, ale wpływa na to, że skóra wygląda tak mega gładko. Bardzo go lubię, wracam do niego bardzo często. Następnie CeraVe i krem nawilżający do ciała. Czy będę do niego wracała, to nie wiem.
Był fajny, taki po prostu, jakiś ekstremalnie nie był nawilżający, ale bardzo fajny. Następnie ulubione mleczko do ciała, do ochrony przeciwsłonecznej w tym roku był bardzo potrzebny, bo było piękne lato, stosowałam, uwielbiam, bardzo ładnie nawilża skórę. I taka mgiełka, którą kupiłam sobie po to, żeby mieć w torebce w razie jak wychodzę z pracy i szybko opryskać twarz, jeżeli wychodzę, bo stosuję cały rok trotinoinę i nie chcę podrażniać tej skóry w taki sposób, bo jeszcze słońcem, ale to się w ogóle u mnie nie sprawdzało, bo raz, że powoduje pieczenie u mnie skóry, bo ja nie mogę takich zwykłych chemicznych filtrów stosować, chociaż przekonuję się coraz bardziej do jednego, ale to kiedyś Wam wspomnę. Po drugie, jak stosowałam na przykład na plaży, to on powodował to, że jak nie był roztarty, to taką krechę mi zrobił, że tej krechy nie opaliło, a naokoło wszystko inne było spieczone, także z tym też trzeba uważać, trzeba rozcierać. No i tak jakoś do końca nie jestem przekonana, ale być może ja to tego źle używałam, nie wiem. I mam takie fajne też mydełka, które kupuję tutaj na Amazon, z oliwa z oliwek. Ja nie stosuję żadnych żeli do mycia, tylko właśnie mydła zwykłe, bardzo, bardzo lubię te mydełka. I taki mój ulubiony balsam, to jest firma Melaleuca, zawsze mam problem z przeczytaniem tego. Balsam Renew, który naprawdę świetnie wpływa na kondycję skóry, bardzo, bardzo się z nim polubiłam. I ja Wam, Pani, powiedziałam jeszcze o tych dwóch maseczkach, tak? W tych maseczkowo się zagubiłam. Dwie maseczki z Badara, świetne, ja je kupuję zawsze w takich małych opakowaniach, ale w końcu się chyba skupię na pełnowymiarowe opakowanie, chociaż te miniaturki są bardzo tanie, więc tak mi wychodzi jakoś lepiej, ekonomiczniej. Są świetne maseczki oczyszczające, ale bardzo delikatne. Stosuję tylko je tutaj w rejonie czoła, nosa i brody i tutaj delikatnie na jakieś tam rejony, gdzie mam powiększone pory i to wszystko. Świetna maseczka, odświeżająca, nawilżająca, odmładzająca według mnie tak leciutko skórę. Świetnie wygląda właśnie na skóra wygląda na taką mega oczyszczoną, delikatnie. I ona nie zasycha nigdy do takiej skorupy, tylko to jest takie fajne zasuszenie, które fajnie się zmywa. Oczywiście ta umywalka potem wtedy wszystko jest brudne, no ale tak to wygląda. Jak się nakłada czarne maseczki, to tak to właśnie wygląda. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Tak patrzę, że zmieściłam się w 17 minutach, prawie 18. To by było wszystko, co bym chciała Wam zaprezentować. Także wszystkie moje puste opakowania Wam pokazałam. Teraz to wszystko towarzystwo posegreguję, wyrzucę do śmieci. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do następnych filmików, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!